Mam nadzieję, że wszyscy są po pierwszej kawie, tak jak ja, mimo wczesnej pory, aczkolwiek dzieci mają gorzej. Dzieci musiały wstać na 8, a często wcześniej. Nazywam się Agata Wilam, tak jak było to powiedziane wcześniej. Jestem współzałożycielem Uniwersytetu Dzieci, a więc znaczna część mojego życia ostatnio kręci się wokół edukacji. Podobnie będzie z tą prezentacją. Czy z czymś Państwu kojarzy się ten obrazek? Może jest to szkoła. Jeżeli tak, to Państwa skojarzenia są zgodne ze skojarzeniami większości osób pytanych przeze mnie wcześniej. Tak się dziwnie składa, że mimo tego, że niektórzy z nas pewnie skończyli szkołę 40 lat temu, inni 20, są też pewnie tacy, którzy skończyli ją 10 lat temu, nasze wspomnienia ze szkoły opierają się na podobnych obrazach, na tych samych obrazach. Tablica, kreda, kaligrafia. Mało tego, dzieci, które dopiero co zaczęły szkołę i pewnie swój egzamin maturalny będą zdawały gdzieś mniej więcej za 10 lat, również będą miały takie same wspomnienia. To pytanie, dlaczego zawsze musimy zmieścić się w linijkach, to pytanie, które zadała pewna bystra trzecioklasistka. Zapewne była nieco znudzona nieustannym poprawianiem i uwagami pani pisz równo, ale w tym też kryje się pewna głębsza refleksja. Jestem przekonana, że trzecioklasistka, ponieważ była bystrą dziewczynką, na pewno tą refleksję miała. Czy szkoła musi nas wpychać w pewne schematy? Czy my musimy uczyć się według pewnych schematów tak samo? Inna bystra trzecioklasistka, moja córka Matylda, kilka dni temu powiedziała mi tak: wiesz co, wydaje mi się, że ja najlepsze lata już mam za sobą. Matylda, co ty zwariowałaś? No dopiero 9 lat, jak to za sobą? Ty dopiero co zaczęłaś? No mówi, no tak, bo najlepsze lata ma się wtedy, kiedy się ma 3 lata. Zbyt z mojej strony. No wiesz, jak jest się małym dzieckiem, to się bardzo dużo może i właściwie wszystko wolno. Taki mały człowiek ma bardzo dużo pomysłów, a dorośli się cieszą, jak się te pomysły realizuje. Dopiero potem przychodzi wychowanie, jakieś normy, reguły, zakazy, tego wolno, tego nie wolno. Najfajniej jest być małym dzieckiem, wtedy najwięcej można. Matylda również dokonała bardzo trafnej obserwacji. Dziecko jest gotowe do tego, żeby chłonąć świat całym sobą. Jest gotowe do tego, żeby się zmierzyć z każdym tematem, jest bardzo pomysłowe, jest odważne. Potem przychodzi następny okres życia, w życiu dziecka, a później dorosłego. Ten mały odkrywca, obserwator życia mrówek, często konstruktor łazików marsjańskich, totalny artysta, który potrafi zrobić dzieło sztuki z tego, co akurat ma na talerzu przed sobą. Nie zawsze dorośli z tego są zadowoleni. Przychodzi do szkoły i co się dzieje? Szkoła wsadza go w ławce i traktuje tak, jakby to dziecko było czystą, pustą, białą kartką papieru, którą ta szkoła musi regularnie zapisać. Albo też inna metafora, jak traktuje je jako puste naczynie, które dopiero trzeba wypełnić wiedzą. Potem, kilka lat później, nieco się ta perspektywa zmienia. Szkoła już nie uważa, że dziecko jest takie czyste. Uważa, że ma bałagan w głowie. I ten bałagan trzeba uporządkować, włożyć w linijki i w kratki. No, mimo wszystko żyjemy w bardzo dobrych czasach, jeżeli chodzi o edukację. Akurat tak się składa, że edukacja jest jednym z głównych tematów. Przez media przewijają się różnego rodzaju debaty. Zwykle bywa tak, że rok szkolny zaczyna się od pewnych tematów związanych z pierwszym dniem szkoły, tak mniej więcej na 1,5 tygodnia jest to temat pierwszej, drugiej lub trzeciej strony gazety. Temat numer 1, który pojawia się zawsze od wielu lat, to ciężkie podręczniki i duże wydatki. W tym roku jednak było troszeczkę inaczej. Minęło 1,5 tygodnia, pierwsze liście spadły z drzew, a temat nie spadł z gazet. Pojawiły się następne tematy. Jeszcze przed wakacjami tematem ważnym, który przewijał się przez media, była informacja, która przypłynęła do nas z jednego z ministerstw, że oto to ministerstwo chce wszystkim pierwszakom ufundować laptopy. Po wakacjach wróciła w nieco innej wersji. To już nie, że wszystkim, nie, że laptopy, ale że może tak na przykład scyfryzujemy wszystkie zasoby edukacyjne, wszystkie zasoby szkolne. Jednocześnie nawiązując do tych nieszczęsnych, ciężkich podręczników, ktoś padł na pomysł, że może należałoby kupić szafki do szkół. Świetny pomysł. No tylko trochę sprzecznie. Albo elektroniczne podręczniki, albo te szafki. W końcu w tych szafkach będzie świeciło pustkami, jeżeli zbiory zostaną zdigitalizowane.
Szkoła się nieustannie zmienia, nieustannie pojawiają się tematy dotyczące tego, co by skrócić, co wydłużyć, co zmienić, może zmienić kolejność, może na przykład zamienić rolami. Natomiast potrzeba czegoś innego. Tak jak kilka lat temu w trakcie konferencji TED Ken Robinson wygłosił swoją słynną prezentację na temat zmiany paradygmatu edukacji, tak, my wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, żeby postawić sobie pytanie, po co jest szkoła? Ono być może brzmi naiwnie, ale to jest fundamentalne pytanie. Dopóki się go nie postawi, nie odpowie na pytanie, jakie są cele szkoły, jakie są cele, do czego zmierzamy, co chcemy osiągnąć, trudno wprowadzać konsekwentnie jakiekolwiek zmiany. Tradycyjnie szkoła pełni dwie funkcje. Po pierwsze, rozlicza z wiedzy. Zapisuje coś w tabelkach, zwanych dziennikiem, jakieś cyferki, rozlicza z wiedzy. Trochę przypomina dział księgowości w dużym przedsiębiorstwie. W tym przedsiębiorstwie jest również dział produkcji, oczywiście. Ten dział produkcji z dzieci produkuje uczniów, kształtuje je według pewnych przyjętych wzorców. Po co to robi? Po to, żeby je dopasować do pewnego wyobrażonego społeczeństwa, lepiej dopasować nawet. Natomiast czy w tym wielkim przedsiębiorstwie, bo przedsiębiorstwo pod tytułem edukacja jest naprawdę totalnym, wielkim przedsiębiorstwem, czy tam jest dział kreatywny, czy tam jest dział research and development, czy tam się myśli na temat jakichś innych metod, czy próbuje się te metody znaleźć, czy tam się myśli przede wszystkim o tym, jak pomóc dzieciom, każdemu indywidualnemu dziecku rozkwitnąć, nie dopasować je, tylko uwolnić ten potencjał, który w tych dzieciach jest. A każde z dzieci ma swój własny, odrębny potencjał, ma swoje własne moce. Niektóre mają bardziej twórcze, inne bardziej intelektualne, ale jedne i drugie mają i to, i to. Zastanawiając się nad tym, co my możemy zrobić, ta grupa zapaleńców, która postawiła sobie temat edukacji przed sobą, od czego zacząć, żeby pomóc dzieciom rozwinąć ich talenty, pomóc rozwinąć ich potencjał, od czego zacząć, żeby działanie edukacyjne było przede wszystkim efektywne. Postawiliśmy na ciekawość. Stwierdziliśmy, że to jest pewna immanentna cecha, którą posiada każde dziecko. Podobno ktoś to policzył, każdy czterolatek potrafi w ciągu jednego dnia zadać 437 pytań. Zakładając, że nie pytają przez sen, to zadają pytania mniej więcej co 2 minuty. Spróbujcie Państwo. Ja myślę, że byłabym w stanie taką częstotliwość, taką intensywność utrzymać przez 15 minut, czyli mniej więcej tyle, ile trwa moja prezentacja, natomiast przez cały dzień, natomiast każdego dnia wykluczony. To potrafi tylko małe dziecko. Jest jedna grupa dorosłych, która bardzo przypomina dzieci. To są naukowcy. Oni również zadają pytania, oni również szukają na te pytania odpowiedzi. Wpadliśmy na genialny pomysł. Spotkajmy te dwie grupy. Spotkajmy dzieci i naukowców i zobaczymy, co z tego wyniknie. Zanim doprowadziliśmy do tego spotkania, postanowiliśmy sami zadać dzieciom jedno pytanie. Nie odpytaliśmy. Jedno pytanie. Poszliśmy do szkół i zapytaliśmy, czego by się chciały dowiedzieć od naukowców. No, nasze najśmielsze oczekiwania były przekroczone. Dostaliśmy 700 niepowtarzalnych pytań. To są pierwsze pytania. O co dzieci pytają? O co mogą pytać takie 7-8-latki? O wszystko. Oczywiście pytają dinozaury, dlaczego dinozaury wymarły i jaka była tego przyczyna. Pytają, czy kiedyś czarna dziura pożre Ziemię. W tych wariantach, w różnych wariantach to pytanie się pojawia, ale pytają również o to, co jest przyczyną wojen. I czy to prawda, że tak jak w przypadku ludzi, kłótnia jest powodem wojen, czy podobnie jest między państwami. Pytają również o to, dlaczego jedni są bogaci, inni biedni, skąd się bierze zło. Bardzo dużo różnych pytań. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Mamy bardzo dobry kapitał, żeby założyć nasz dział kreatywny, nasz dział badań i rozwoju. I w tym dziale my, po pierwsze, szukamy od tych 5 lat nowych form edukacyjnych, jak najlepszych, nieustannie i intensywnie pracujemy. Dzieci natomiast prowadzą swoje badania nad wszelkimi możliwymi naukami oraz same się rozwijają. Uniwersytet Dzieci działa od 2007 roku, to już 5. rok w tej chwili. Przewija się sporo dzieciaków. Co my z tymi dziećmi robimy?
Najmłodsi nasi studenci mają 6 lat, najstarsi mają 14. Zróżnicowane problemy, oczywiście zróżnicowane potrzeby edukacyjne. Musimy je dostosowywać, tak żeby każdy się mógł rozwijać na swoim poziomie. Zaczynamy od odkrywania. Pozwalamy takim 6-7-latkom na to, co one lubią najbardziej, na eksperymenty. One mają żywy, bezpośredni kontakt z nauką, żadnego siedzenia w ławce. Jak troszeczkę urosną, wsadzamy je w ławach wykładowych, tam gdzie na co dzień siadają dorośli studenci. Zapraszamy entuzjastycznie nastawionych do programu wykładowców, ponieważ pasja, entuzjazm, zaangażowanie to jest ten drugi filar obok ciekawości, który jest ważny dla Uniwersytetu Dzieci, i inspirujemy je, pokazujemy im różne nauki. One naprawdę są w stanie wszystko objąć. Zaczynamy od nauk przyrodniczych, po to, żeby poznały pewne podstawy, po to, żeby poznały, jak funkcjonuje świat. Potem przechodzimy do nauk humanistycznych, pokazujemy człowieka, który jest twórcą, jest w stanie te prawa natury niezależne od człowieka poznać. Następnie przechodzimy do nauk społecznych, tutaj uczymy dzieci, że człowiek nie jest sam, że człowiek jest z innymi, z tych relacji coś wynika. Coś dobrego czasami te wojny również. Następnie są nauki politechniczne, w których uczymy dzieci, że dzięki temu, że są prawa natury, które my poznajemy i nie jesteśmy sami, jesteśmy w stanie coś stworzyć. I tak powstaje postęp cywilizacyjny. Oczywiście uczymy też matematyki po to, żeby dać im pewne struktury myślenia. Dla dzieci nieco starszych, którym już nie wystarcza po prostu zaspokojenie ciekawości, mamy coś innego. Proponujemy im ciekawe, kluczowe tematy. One podchodzą do nauki bardziej problemowo i żądają od nas odpowiedzi dlaczego rzeczywistość jest taka, a nie inna. I w końcu najstarsi, gimnazjaliści, grupa, która powszechnie uchodzi za trudną, jest świetną grupą, absolutnie uwielbiamy z tym pracować, dostaje pogłębienie wiedzy. Oni już mniej więcej wiedzą, czego chcą. Oni się chcą już dowiedzieć więcej, na czym polega genetyka na przykład, albo chcą się nauczyć pisać proste aplikacje. Ale też spotykamy ich z mistrzami, po to, żeby mogli sobie zbudować taki szerszy swój pierwszy pogląd na świat. Udało nam się w Uniwersytecie Dzieci uchwycić naszą odpowiedź na to, jak powinna wyglądać edukacja. I realizujemy ją poprzez swoją misję w taki sposób, że staramy się rozwijać potencjał twórczy i intelektualny dzieci, aby korzystając zarówno ze swoich talentów, jak i z wiedzy, nie tylko tej uniwersyteckiej, również szkolnej, również wiedzy, którą czerpią z prasy, z radia, z filmu i z wszelkich możliwości coraz większych, jakie mają w świecie, aby potrafiły zrozumieć świat i aktywnie w nim żyć i działać. Uniwersytet okazało się, że trafił na dobry grunt. Wielu ludzi myśli tak jak my, wielu rodziców właśnie tego oczekiwało. Dlatego coraz większe rzesze studentów zaczęły do nas napływać. Uniwersytet się rozrósł, nawet przekroczył granicę Krakowa. W tej chwili działamy również w Warszawie, we Wrocławiu i w Olsztynie. W tym roku będzie to około 8 000 studentów. To są w pełnym tego słowa znaczenia studenci. Będzie z nimi miało kontakt około 500 wykładowców z 12 różnych uczelni. Dodatkowo wprowadziliśmy ten ciekawy program do szkół. Udało nam się wypuścić swój przyczółek. Nie odpuścimy tak łatwo. Kto rządzi szkołą? Kto rządzi szkołą? Bo my mamy swoje pomysły, ale tak naprawdę decyzje są podejmowane gdzieś indziej. Czy w szkole rządzi nauczyciel? Czy szkołą rządzi minister? A może szkołą rządzi Unia Europejska, która ma jakieś swoje dyrektywy? A może wręcz przeciwnie, może szkołą rządzi gospodarka, albo przyszły rynek pracy, a może szkołą rządzą dzieci, kto wie, może rodzice. Nie wiemy tego. Uniwersytet Dzieci odpowiada na pytania dzieci, ale też Uniwersytet Dzieci stawia pytania dorosłym. Zostawiam Państwa z tym pytaniem.